Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darius i chciałbym przedstawić w tym materiale, poruszyć temat odnośnie slotów, które są na konsolach. Dużo ludzi po prostu nie rozumie pewnych ikon, do czego służy ta ikona. Widzę, że na różnych social media ludzie się o to pytają i myślę, że dobrze by było to troszeczkę objaśnić, wytłumaczyć dla tych nowo przybytych do farminga osób, które jeszcze o tym nie wiedzą, aby po prostu można było ten taki materiał znaleźć i wyszukać na YouTubie. Mam nadzieję, że w pewnym sensie pomoże to rozwiać pewne niepewności właśnie dla tych nowych osób. Mianowicie tak, konsole mają ograniczenie ze względu na to, aby gra dobrze pracowała, żeby się to fajnie grało, żeby się przyjemnie grało, nie trzeba było się martwić, dlaczego zaczyna mi szarpać grafiką lub po prostu lagi się pokazują lub no nie wiem, no jakieś problemy są i do takiego momentu, żeby się gra zacięła lub po prostu nie wczytywała się poprawnie, bo też tak się czasami zdarza. Dlatego na konsolach głównie są ustawione limity i te limity nie da się ich przekroczyć, dzięki czemu jest to, mówię, dobre pod tym względem, że ta gra jeszcze płynnie chodzi, a minus jest taki, że no, czasami trzeba kombinować i myśleć, co zredukować, żeby po prostu pozyskać dodatkowe sloty, aby można było sobie kupić jeszcze więcej sprzętu, jeśli takowy jest potrzebny. Jest kilka sposobów na to, aby to zrobić. Wymienię je w tym materiale, także jeśli jesteście ciekawi, jak po prostu oszczędzić sloty na konsolach lub zdobyć więcej tych slotów, no to zapraszam do posłuchania tego materiału, bo może się to niektórym przydać. Jak wiadomo, kiedy przejdziemy sobie na sklep, ta ikonka widnieje na samej górze koło salda. Na komputerach tego nie ma, jest to tylko na konsolach, tak jak mówiłem. W Farming Simulator 25 mamy limit 3,5 tysiąca. W poprzednich wersjach Farminga, czyli FS22, sloty, ten limit slotów był wyższy, 4400 bodajże. I tam w ogóle nie było problemów z slotami. Jak przegrałem cały farming od samego początku do następnej serii, do następnej wersji farminga, nie używałem w ogóle tego, w ogóle na to nie patrzyłem, w ogóle tego nie kontrolowałem. Wystarczało mega na długo, na dużo sprzętu i można było budować i w ogóle. Z tego względu, że bardzo zoptymalizowana była ta gra Farming Simulator 22 i te sprzęty, gdzie wcześniejsze wersje FS19, każdy tam sprzęt, mod, który ściągamy, który używamy, oprócz tego podstawowego w grze, zajmowały strasznie dużo miejsca, dużo slotów i w ogóle. Teraz od FS22 poprawili to i jest to naprawdę dobrze zrobione. Aczkolwiek FS25, gdzie pojawiło się dużo innowacji, dużo nowości, znowu mogę to tak powiedzieć, lekko się pojawił problem właśnie z tymi slotami. Lekko, ponieważ ostatnio, to jest właśnie powód, dlaczego robię ten materiał, wyszła mapa, gdzie miała sloty 3000, niecałe 3000 i wtedy nam zostaje tylko 500 slotów na to, aby zakupić sobie sprzęt, który chcemy dodatkowo, oprócz tego, który był na mapie. No i co w takim przypadku zrobić? Bo te 500 slotów na zakup sprzętu, w zależności od osoby, kto jakie sprzęty używa. Jednej wystarczy, drugiej nie wystarczy. Jeśli nie wystarczy, to już trzeba kombinować, o co chodzi, bo tu jest bardzo ważna kwestia taka, że do tych slotów trzeba wziąć pod uwagę, że każda bela się liczy. Teraz tak, jeśli mam tutaj 1505
slotów na 3500, tak? Jeśli teraz sobie wezmę, zakupię sobie belę, weźmy sobie, nie wiem, no pierwszą lepszą belę i przy wyborze danej beli mamy informację na dole. Jest informacja, ile ona ma objętości, ta bela, że to jest siano, jest inkoda i znowu są te trzy, znaczy te kosteczki, ten symbol slotów i to jest jeden slot. Czyli przy zakupie jednej beli, czy wyprodukowaniu jednej beli na polu, to jest jeden slot. Jak widać, każda bela ma jeden slot. Prawda? Teraz tak. Limit bel, a propos, oprócz tego jest jeszcze limit bel na belę. Ponieważ zazwyczaj jest to 200. Czasami mi się zdarza, że jest więcej, czasami jest mniej. Ma to wpływ na to, że są brane pod uwagę również palety z łańcucha produkcyjnego. W postaci, czy sobie ją wyprodukujecie, czy sobie ją zakupicie w hurtowni, to też ma wpływ, bo jak przejdziemy sobie na palety, każda paleta tutaj ma jeden slot. O, ta miała 2 sloty, bo to już jest, pewnie zajmuje dużo więcej. Także w większości są to palety z jednym slotem. I tego jest naprawdę dużo, bo jeśli sobie zrobimy linię produkcyjną z różnych produkcji, no to już wchodzą nam po prostu na każdej produkcji kilka palet, tu jeszcze sobie zrobimy belki, a w międzyczasie jeszcze mamy na przykład kozy i tworzą nam mleko na paletach, co to też ma wpływ, bo jeśli sobie przejdziemy na hurtownię, to jest tutaj, także jeśli sobie tutaj wejdziemy w te produkcje, to tu akurat de facto nie pokazuje tego, nie ma tej informacji, ale w FS22 te rzeczy były dostępne tylko w sklepie i one również miały po prostu jeden slot na jedną paletę. Także to jest też ważne, żeby to pamiętać. Każda produkcja ma ten jeden slot. Teraz tak, to są rzeczy, które mało zwracamy uwagę, bo one się tworzą i zapominamy o tym, że się buduje po prostu jeden do jednego i aż w końcu dochodzi do pewnego limitu, prawda? To przy tym, przy naszej aktualnej sytuacji, jeśli mamy mapę oryginalną z podstawki, no to jest 50% mamy do dyspozycji, no więcej niż 50% mamy do dyspozycji, żeby sobie zapełnić. Ale gdy wchodzimy na taką mapę jak ostatnio Wildenberg, także na tej mapie Wildenberg mapa jest naprawdę dobrze zrobiona, ale no 3000 slotów wykorzystane, a 500 zostaje, no to jest naprawdę. Przejdźmy może dla porównania, pokażę Wam ile ma na przykład traktor, mały traktor. Jak sobie wejdziemy, tutaj mamy 8 slotów za taki mały traktor. Ten ma 5 slotów. Weźmy sobie takie standardowe, które są używane. Fend 9 slotów, 11 za Deutschfahrer. Tutaj z tego 9, G7. To są wszystkie z podstawki, a weźmy takie, które są od moderów. 12 slotów takiej masy Ferguson. Tutaj mamy też od Modera 12 takiej Volvo. No i kilka takich sprzętów, no to już robi nam dodatkowe a to akurat były małe sprzęty, tu są większe sprzęty i tutaj jest już większa różnica, 14, 11, w zależności od jakiego 16, 19 niektóre mają, 18, także większość sprzętu będzie miała już jakieś znaczenie. Niektóre są dobrze zoptymalizowane i te sloty nie są aż takie duże. Niektóre mają dużo funkcji, no to te sloty już tutaj, jak na przykład w przypadku tych dwóch modów, one są bardzo rozbudowane i tu jest 21 slotów już. Także to też ma wpływ, co ściągamy, dobrze sobie na to zwrócić uwagę. Z dużych sprzętów, nie wiem, jeszcze popatrzymy sobie na kombajny.
No tak do 20 slotów za każdy sprzęt, no tak wychodzi nawet te duże. Nie ma nic już więcej. Widać, że to nawet też jest dobrze zoptymalizowane. Już te mody są, także nie będzie już z tym, widzę, jakiegoś większego kłopotu, ale no kupmy sobie to i to się zbiera, nie? I teraz tak, żeby sobie później dawać radę, jeśli na przykład mamy już naprawdę bardzo blisko, żeby sobie dawać radę, jest kilka sposobów, żeby zredukować to. Jeden ze sposobów jest taki, aby po prostu wejść w tryb budowy i to jest moim zdaniem takie dość rekomendowane pod względem tej mapy Wildenberg, gdzie można było sobie wziąć, zakupić teren. Tam akurat jest 5 farm, zakupić sobie teren i wybrać sobie jedną farmę, a i resztę, nie wiem, posprzedawać budynki, bo każdy budynek, kiedy możemy sobie sprzedać, jest taka możliwość, usuwane są sloty, także odzyskujemy sloty właśnie w takiej postaci. Tutaj mamy farmę startową, ja akurat nie jestem jej posiadaczem, ale to, co się podświetla, to zazwyczaj można sprzedać. Można sprzedać i pozyskać te sloty. Zaraz może uda mi się to pokazać Wam, o co mi chodzi. Także tutaj teren mamy 524 kup. No i przejdźmy sobie do tego terenu teraz. Może tutaj. OK. Wejdźmy sobie w tryb budowy. Aha, jeszcze zanim w tryb budowy idziemy. Ile? 1505. Dobra. Wejdźmy sobie tak. I teraz sobie sprzedam tą halę może. OK. Shopa 43 000 kosztuje. Sprzedaj. Dobra. Teraz wejdziemy sobie tutaj. I mamy już jeden slot mniej. W zależności jak bardzo skomplikowany jest budynek, tyle będzie slotów. Tak samo będzie przy właśnie sprzętach. Jeśli są jakieś sprzęty, sprzedamy sprzęty, będzie mniej. Jeśli są budynki, możemy właśnie sprzedawać budynki, żeby trochę slotów odzyskać. Ja na FS22 właśnie podawałem możliwości i sloty przy mapach. Później stwierdziłem, że to nie ma sensu, że cały FS25 przegrało się bez właśnie potrzeby zerkania na te sloty, więc to nie było sensu, żeby dalej opowiadać i w FS25 zakończyłem mówienie o tym. Ten akurat budynek miał dość dużo slotów, więc zeszło o no 4 i 8 slotów miał ten budynek w każdym razie. Także tak to wygląda. Jeszcze tylko zerknę, czy w trybie budowy właśnie macie budynki, macie też tą samą ikonę, gdzie jest podane ile slotów ma każdy budynek. Więc tu też macie taką mniej więcej nakreśloną sytuację przy budowaniu. I tak jak widzicie, jest opis, pobiera produkty i przetwarza je na inne, no i zaraz macie tę informację, ile slotów zajmuje. Aktualna ilość slotów 1496 na 3500, także tu wszystkie te informacje macie na bieżąco podawane. I tego brakowało ostatnio, a teraz jest to dodane. No i bardzo dobrze, bo znowu widzę, wraca pilnowanie sobie slotów. No tutaj 13 slotów, tutaj 10 slotów, także w zależności jak skomplikowany budynek jest, tyle on slotów wymaga. Dobra, kolejnym, czyli to były budynki. Można usuwać budynki, pozyskując te sloty. Kolejnym elementem, gdzie można by było to redukować, to są właśnie shopy, gdzie można przechowywać jak to się mówi, magazyny do przechowywania palet i bel. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, bo można ominąć sobie ten limit bel, który jest, ale też trzeba troszeczkę przykombinować sobie przy tym. Zaraz. To będzie w silosach i te magazyny są pod różnymi postaciami. To jest podstawowe w bazie, w grze, gdzie można robić 250 sztuk, tutaj pomieścimy.
Tu można chować palety, jak i również bele, jak wiadomo. I dobrze jest sobie właśnie mieć takie coś przy każdej produkcji, jeśli mamy ich wiele. Można z ModHuba ściągnąć sobie inne wersje. Ja tu inną wersję mam w postaci, zaraz, gdzie to było, którą naprawdę mi się podoba. Jest to w wersji chłodni. O, właśnie coś takiego. 400 sztuk mieści, nie zajmuje dużo miejsca i ma fajnie rozwiązaną tam budowę, także jest biuro, jest magazynek, jest chłodnia. To jest jedno ciekawe. Drugie ciekawe jest właśnie hurtownia i to jest właśnie tutaj. Central Warehouse Pack. I to jest właśnie bardzo ciekawe, bo można sobie przechować produkty w nich, jak i również można później je dystrybuować do różnych fabryk poszczególnych, także można sobie zwozić. Można mieć mały budynek, który będzie to magazynował, tam duża pojemność nie ma tego. Jest większy budynek, gdzie można już sobie symulować podjazd ciężarówką i w ogóle to fajnie wygląda, lub całkowicie dużą hurtownię właśnie składającą się z kilku tych elementów. No i to też Wam pomoże właśnie zaoszczędzić sloty. Akurat wybudowanie tego 22 sloty, ale pomoże Wam zaoszczędzić limit bell. Limit bell jest też ważny, bo to ostatnio zauważyłem na serii, którą prowadzę, że jeśli robicie na przykład trawę, czasami się zdarza, że w jednym dniu macie koszenie trawy, wylewanie tej trawy i zbiory, na przykład, nie wiem, jęczmień, pszenicę i ze słomy robicie też również bele. I na przykład macie pole takie z łąką, gdzie wychodzi Wam, nie wiem, no lekko 200 tych belek, to ja sugeruję, żeby sobie robić belki, nie wiem, zrobić sobie najpierw 100, zwieźć te 100 do magazynku, no i później następne 100 sobie zrobić, żeby po prostu nie robić bel do osiągnięcia limitu, ponieważ może się zdarzyć, że w tym czasie nie będą się pojawiać Wam palety lub nie będzie się pojawiać mleko, nie będzie się pojawiać jajka. W tych fabrykach, gdzie macie produkcję, nie będą się pojawiać palety, bo już limit będzie osiągnięty. Także na to też musicie zwracać uwagę. Ten limit jest zrobiony po to, aby była rezerwa na to, żeby sobie jeszcze coś kupić, ale nie jest brana pod uwagę rezerwa na to, żeby się coś wyprodukowało. I tu jest dobrze właśnie, żeby zrobić sobie te bele, zwieźć sobie je do magazynku, bo one w magazynku, jak wybudujemy sobie taki magazynek na te bele, bo to różne są, też można właśnie coś takiego postawić i one znikają fizycznie z mapy, bo one przechodzą. Pojawiło się to w FS19, gdzie kiedyś był też problem właśnie z tymi tam zainicjowano właśnie takie przechowywanie bel, co było naprawdę dobrym pomysłem. Dzięki temu zaoszczędzicie sobie właśnie czas i denerwowanie się, bo później jak wyskoczy Wam limit bel, to już musicie kombinować, czy trzeba będzie bele sprzedać i w tym momencie, kiedy uzyskacie limit, nie zawsze, nie wiem dlaczego, ale to się z grą coś dzieje, że nie zejdzie Wam limit bel, mimo że wrzucicie, bo na przykład będziecie mieć informację podczas belowania, że już limit bel został osiągnięty i będziecie zwozić je i ten limit bel nie zniknie. Zwieziecie je, te 200 bel, ale nie będziecie mogli dalej robić beli. Był też taki właśnie problem. Ja miałem to osobiście i dlatego sugeruję, żeby robić w ten sposób, żeby zrobić, nie wiem, 100, 120 bel lub 80, zwieść sobie je do tego i znowu następne zrobić i zwieść sobie. I następne zrobić i zwieść sobie.
I wtedy będziecie mieć, nie wiem, pojemność, nie wiem, tutaj w tym przypadku jest 205 sztuk. Będziecie mieć 257 sztuk i jeszcze będziecie mogli sobie zrobić belę. Bo jak zrobicie limit, to nie wiem, coś się dzieje, blokuje i nawet po zwiezieniu do tego nadal później nie można robić tych bel. Także to trzeba mieć pod uwagę i pilnować sobie tego. No niestety mamy tak jak mamy i trzeba sobie jakoś dawać radę. Drugą rzeczą, która może pomóc właśnie przy oszczędzaniu slotów, to jest sprzęt. Taki sprzęt jak na przykład ten. On w sklepie, teraz jak przejdziemy sobie do sklepu, to jest sprzęt, który jest na dziale prasy okrągłe, rolujące. I to jest tak, oryginalny mod to jest oczywiście WMR, a jest robiony pod marką Lizard również. Jedna osoba to zrobiła. I powiem Wam, że akurat to jest bardzo ciekawy pomysł, dzięki któremu możemy właśnie zaoszczędzić ilość slotów i to jest naprawdę też bardzo pomocne, co zauważyłem. A mianowicie, jedną z funkcji, którą tutaj ma, bo akurat tych funkcji tu jest dość sporo, personalizowanie tego sprzętu jest dobre, ale również ma inne jeszcze zalety, które możecie sobie sami przetestować. Nie będę na razie o tym mówił. Chodzi mi o sloty. Mianowicie to, że tutaj mamy konfigurację bel. W konfiguracji bel mamy możliwość ustawienia pojemności tych bel. Czyli na przykład mamy standardową belkę 135 cm i ona na przykład będzie standardowa 1 razy 5, czyli półtorej razy zwykłej belki standardowej. Czyli jeśli sobie wejdziemy, zaraz muszę całkiem tu wyjść, żeby pokazać Wam znowu belkę, o co mi chodzi. Czyli na przykład mamy tutaj belę siana okrągłą, ma 4,5 tysiąca, 4,5 m3, czyli 4,5 tysiąca litrów. 4,5 tysiąca litrów ma ta belka standardowa i jeśli sobie teraz przejdziemy znowu na tą maszynę, to ta maszyna ma 1,5 w standardzie. Jeśli ona ma 1,5 w standardzie, to będzie miało 5,750. Czyli tą belkę, którą zrobi, będzie miało 5,750. Jeśli wybierzemy sobie razy 3, no to będzie 12,5, tak? Nie, 11,5, 13,5. 13,5, tak, bo jest razy 3. Razy 3 i 4,5 tysiąca. Razy 5, 4,5 tysiąca. A tu razy 7 i razy 9. Czyli mamy 9 belek w jednej belce. I to już jest naprawdę duża oszczędność. Czyli mamy 9 slotów oszczędności. No 8 slotów oszczędności. 8 slotów oszczędności mamy na jednej belce. I na przykład jeśli robimy dużo belek, na przykład, nie wiem, no z 1000 belek wychodzi, bo na przykład mamy z pola, ze słomy, mamy trawę do koszenia i to wszystko musimy sprasować w jeden dzień na przykład lub coś takiego, no to jest mega potrzebne, pomocne, że tak powiem. Wiadomo, nie każdy może lubić taki sprzęt, bo nie jest realistyczny lub coś takiego. To już jest indywidualne podejście, ale jest to opcja, którą możemy sobie również wykorzystać. Także mamy kilka sposobów, które pozwolą nam na zaoszczędzenie tych slotów na tej konsoli. I to chyba wszystko, bo mamy budynki, mamy mody, mamy, co tam jeszcze? Musimy sobie coś pilnować to, żeby było. Także myślę, że chyba wszystko opowiedziałem. No zawsze wiadomo, możemy oczywiście przestać na przykład robić belki, jeśli chodzi o kiszonkę. Też możemy wtedy przejść na kiszenie w pryzmach, prawda? Jeśli sobie przejdziemy na kiszenie pryzm
w pryzmach, to też pomoże nam to zaoszczędzić sloty, bo nie trzeba będzie robić kostek czy beli i wtedy te pryzmy już nie będą tak nas zawalać. Tu akurat nie ma silosów na pryzmę, no ale to wiadomo, co właśnie te, jeśli ktoś nie wie, jak to wygląda, no to tutaj możemy robić sobie kiszonkę, czyli zwozimy sobie ściętą trawę czy inne rzeczy, które możemy sobie skisić, przywozimy sobie tutaj, no i sobie kisimy już w dużej ilości i w inny sposób musimy później sobie to dozować do tiamaru, czy tam do czegoś będziemy potrzebować, prawda? To jest jedna rzecz, a druga rzecz, która jest również bardzo przydatna, ale to już mamy w produkcji. Mamy też możliwość jeszcze kiszenia w silosach. Są te silosy do kiszenia i one też są również bardzo pomocne, bo nie trzeba będzie robić kiszonki w belkach. I to jest tutaj, to jest od Omatama, taki w miarę uniwersalny budyneczek. To się w modach zazwyczaj nazywa fermenting silo i różni twórcy go robią w zależności do jakiej infrastruktury budynków potrzebujemy sobie design. Można sobie wybrać z ModHubu, tego jest dość sporo. W FS19 tego nie było, chociaż to może się pojawiło w FS19. W FS22 bardzo się to rozwinęło, bo jest naprawdę przydatne to. Także dużo miejsca nie zajmuje, można skisić sobie kiszonkę, nie trzeba bel robić. Także to jest kolejny taki pomocna no, ręka, jeśli chodzi o sloty na konsolę, także to dzięki temu możemy sobie też zaoszczędzić. No wiadomo, 5 slotów to wydajemy, ale no, oszczędzamy to, że na przykład nie musimy tych belek robić, prawda, na kiszonkę. Także możemy też suszyć trawę, też nie trzeba będzie robić, można suszyć tu trawę, można kisić kiszonkę, można TMR robić, także no, możemy sobie tutaj dość tego czasu i tych slotów zaoszczędzić. Co jeszcze? Ja myślę, że chyba już wszystko, też za bardzo nie chcę przeciągać tego materiału. To są takie moje uwagi, które ja wykorzystuję, ja używam. Jeśli macie jakieś swoje, których nie nadmieniłem, nie wymieniłem, no to bardzo chętnie proszę napisać w komentarzu, podzielić się z osobami. Na pewno ja też bym chciał poczytać sobie to, co nad czym co Wy wypracowaliście sobie jako pomoc, jeśli chodzi o konsolę. To te takie pomysły również mogą się przydać osobom, które grają na PC-tach i mają słabsze sprzęty i na przykład no, gra wymaga troszeczkę myślenia, żeby Wam się ten sprzęt też nie zawieszał ze względu na jego no, konfigurację. Też to może Wam pomóc właśnie w takiej kwestii. Mimo tego, że nie macie tych slotów, to żeby sobie pilnować właśnie takich właśnie rzeczy, o których tutaj wspomniałem, bo może Wam to pomóc, żeby ta gra płynnie szła, bo może większość z Was to zauważyła, nie wiem, bo nigdy nie grałem na PC, że na początku gra może działać dobrze, a później już mogą się zaczynać problemy, schodki, bo dużo sprzętu jest, dużo budynku się postawiło i może ta gra tak płynnie nie chodzić, więc te właśnie funkcje, o których tutaj wspomniałem, mogą Wam pomóc, aby tego uniknąć, a pozyskać sobie jeszcze jakieś miejsce, żeby jakiś sprzęt sobie dokupić, czy budynek. Także no, myślę, że bardzo dobrze, jeśli ktoś jeszcze się podzieli swoją wiedzą, o czymś, o czym nie wspomniałem, także może zna jakieś mody, które są na crossplayera i mógłby podrzucić też, napisać, które właśnie mają taką funkcję, która pomaga przy oszczędzaniu tych slotów. Także widzę, że temat będzie wracał z tymi slotami znowu, z tego względu, że te mapy, które są teraz robione, będą coraz lepsze z detalami i dużo twórców będzie robiło tak, że będzie starało się minimalizować robienie
optymalizacji. Są twórcy, którym to zależy i robią i wychodzi to bardzo dobrze, a są twórcy, którzy albo nie umieją, albo nie mają czasu na to, żeby to zrobić, bo stwierdzają, że to głównie ma być na PC-ty, na dobre sprzęty i tego nie robią, także moim zdaniem ten temat będzie wracał i to chyba szybciej niż myślę. Po tej mapie ostatnio co zobaczyłem, to nie dziwię się, że może do tego dojść prędzej niż później. Dobra, mam nadzieję, że mniej więcej nakreśliłem Wam, jak to wszystko wygląda, jak to się prezentuje. I tak jak mówiłem, jeśli macie jakieś uwagi, jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzu. Jeśli macie swoje przemyślenia, również piszcie. Po to są właśnie jest dział komentarzy, żeby sobie popisać, żeby się wspierać, żeby po prostu pomóc sobie nawzajem, aby ta gra była bardziej przyjemna do rozgrywki, bo o to właśnie chodzi w tej grze. Pozdrawiam gorąco, dzięki za uwagę. Na razie, cześć.